Bangorongo. To z jednej strony Wild Child i nasza Anastazja, a z drugiej strony Cypr Jalla. Trochę rumuńska produkcja, trochę orientalne też brzmienia. Ja zaryzykuję w ogóle stwierdzenie, że Bangaranga to może być takie bułgarskie gibango. Faktycznie taka piosenka, której nie polubią wszyscy, no bo ta piosenka potrzebuje oprawy i to jest chyba największe wyzwanie tutaj. Cześć wszystkim, tu Michulec i witam was w kolejnych reakcjach na piosenki z Eurowizji. Dara, Bułgaria i jej piosenka Bangaranga. W ogóle sam tytuł kojarzy mi się bardzo mocno ze Skrillexem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta takiego wykonawcę. Ja jestem troszkę starszy, więc pamiętam, ale bez przesady, nie aż tak stary. 2011-2012 rok, on miał taką piosenkę Bangarang. Dobrze, ale wróćmy do Bułgarii, bo Bułgaria w tym roku postawiła na wieloetapowe preselekcje. Wzięła się do roboty naprawdę mocno, mimo że wraca na Eurowizję po 3 latach przerwy. I Bułgaria na początku wyselekcjonowała 15 topowych artystów w ostatnim roku w kraju. Potem z tej 15 została 8 i w końcu pod koniec stycznia wybrano tę jedyną Darę. Tam była w międzyczasie taka drama, że Dara chciała zrezygnować ze względu na hejt, który się pojawił w internecie, jakieś zarzuty, że kupiła sobie tę Eurowizję, co jest nieprawdą. Natomiast ostatecznie jednak bierze udział i potem zabrała się do pracy, by przygotować 3 piosenki na Eurowizję. Ostatecznie wybrzmiały one właśnie wczoraj i w końcu wiemy, że na Eurowizję pojedzie Bangaranga, piosenka, która zdobyła największe uznanie zarówno jury, jak i widzów, więc czas sprawdzić, co to jest za hit, co to jest za bop, o którym tak wszyscy mówią. Ale zanim reakcję, oczywiście zachęcam Cię i przypominam o subskrybowaniu mojego kanału. Wbijamy 30 000, naprawdę niewiele już brakuje do osiągnięcia tego celu, tak więc jeżeli jeszcze nie obserwujesz, nie subskrybujesz mojego kanału, to oczywiście zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, podbicie kanału, jeżeli podobają Ci się moje filmy i moje reakcje, a ja nie przedłużam, nie ma na co czekać. Bangaranga and Dara, Bułgaria. Mocne wejście od początku. Oho, będzie orient. Lubię, już lubię. Welcome to the riot. Kocham! No trochę taka dyskoteka, ale wiecie, nieźle. Oho. No tutaj trochę wjechał Cypr. Nie wiem, z jednej strony mam taki vibe, że słyszę afrykańskie brzmienia, z jednej strony po prostu taka typowa Bułgaria, stereotypowa. Trochę rumuńska produkcja, trochę orientalne też brzmienia. Mocny jest tutaj chaos. Ale to, nie wiem, dla mnie się wszystko fajnie składa. No, nie dziwię się, że trochę są takie, wiecie, greckie, orientalne motywy, no bo jednak za piosenką stoi osoba, która produkowała kilka piosenek Grecji na Eurowizję, też Ukrainy, Ani Lorak. Bangorongo. Jest to młodzieżowe, może produkcyjnie mogłoby być bardziej podrasowane, ale why not? No tu jest to zwolnienie, takie... Jest bardziej tak etno, jest bardziej tak w klimacie Bułgarii. No jest to bop, na pewno, absolutnie. Myślę, że tutaj występ musi być mocny, no bo tu na etapie tej preselekcji, na etapie, wiecie, tej małej sceny, to tam pół biedy, ale tu trzeba zrobić naprawdę mega show, bo ona ma potencjał, no i Kirel, do zrobienia jakiegoś naprawdę bangaranga mocnego. Ja zaryzykuję w ogóle stwierdzenie, że Bangaranga to może być takie bułgarskie gibango. Ale zdecydowanie wolę to. W ogóle jak patrzę na nią, to mam takie wrażenie, że Roxy mogłaby spokojnie zaśpiewać taką piosenkę. O ile by chciała oczywiście. Ale że ona by po prostu dała radę, udźwignęła to wokalnie i właśnie też tanecznie, artystycznie.
Nie no, mocne. Jest to mocne. Jest to mocne i fajnie, że Bułgaria z jednej strony stawia na coś jednak przybliżającego nas do ich kultury, z drugiej strony jednak czerpie trochę od tej Rumunii właśnie takiej produkcji, a z trzeciej strony, że jest to zupełnie jakaś taka oryginalna, dziwna mieszanka. Powiem wam, że to naprawdę dla mnie buja. Mi się to spodobało, ale może to też dlatego, że ja po prostu lubię takie rytmy, lubię takie kombinacje. W tym roku też Cypr jest jedną z moich ulubionych piosenek. Jakbym miał to gdzieś porównywać, to z jednej strony Wild Child i nasza Anastazja, a z drugiej strony Cypr, Jalla. Że to jest jakaś taka kombinacja, w zależności oczywiście od momentu w tej piosence, bo tak jak się posłucha w sumie tego utworu, to są 3 różne piosenki, ale wmiksowane w jedną i to słychać, że są różnice, słychać, że są zmiany tempa, słychać, że to jest coś innego, ale to nie jest tak, że to przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Dla mnie to pasuje, więc to jest dla mnie okej. Natomiast wiem, że to jest taka piosenka, która spodoba się tym, którzy lubią rzeczywiście takie taneczne propozycje, jakieś klubowe brzmienia, to na pewno tak, ale ci, którzy wolą zupełnie bardziej stonowane, to powiedzą: oh my god, jaki chłam. Bo to jest faktycznie taka piosenka, której nie polubią wszyscy, ale może to i dobrze, bo te, które lubią wszyscy i gdzieś tam podchodzą do nich dobrze albo przeciętnie, no potem nie uzyskują dobrych wyników, czy bardzo dobrych wyników, więc rzeczywiście lepiej mieć trochę zwolenników, ale takich oddanych, niż podobać się wszystkim, ale w sumie nikt na to nie głosuje. A to jest taka propozycja, która ma szansę się przebić w głosowaniu telewidzów, czy w głosowaniu jury. Wszystko będzie zależało tak naprawdę od występu, bo na dzisiaj wydaje mi się, że da radę i wokalnie, i jeśli chodzi właśnie o taniec i sam występ. Pytanie, czy bułgarska telewizja będzie miała na tyle budżet i na tyle środki i na tyle jakichś sponsorów, czy jakieś współpracy, żeby po prostu rzeczywiście zrobić mega występ do tego, no bo ta piosenka potrzebuje oprawy i to jest chyba największe wyzwanie tutaj, bo nie boję się, że ona sobie da radę, boję się, że po prostu bułgarska telewizja nie zrobi czegoś wow i że to będzie po prostu takie że ta piosenka po prostu nie wybrzmi tak, jakby mogła wybrzmieć, tak jakby mogła zostać pokazana, no bo właśnie nie będzie tego stagingu, nie będzie tego spektakularnego elementu scenicznego, a tu aż się o to prosi. Bez tego tak naprawdę, no nie ma co tak naprawdę jechać na tę Eurowizję, więc mam nadzieję, że tu będzie mega mocny występ, mega jakiś fajny pomysł. Na razie choreografia ok, ale brakuje mi tutaj jakiejś historii, brakuje mi jakiegoś, no nie wiem, wizualizacji, czy czegoś, co by rzeczywiście było inne i czegoś, co by rzeczywiście przyniosło nas w taki klubowy, taneczny vibe. Ale dla mnie w mojej topce jest to takie top 3, top 5 na razie Eurowizji 2026, więc dość wysoko i naprawdę, jeżeli robić powroty na Eurowizję, to właśnie takie. Z jednej strony z przemyślaną strategią, z pomysłem na to, jak wybrać tego reprezentanta, by zagwarantować sobie jak najlepszy wynik, z drugiej strony zaangażować jak najwięcej środków, a z trzeciej strony mieć piosenkę, która może nie spodoba się wszystkim, ale jednak będzie się liczyć w stawce. To nie jest tak, że patrzymy na tę Bułgarię i mówimy: no tak, no wysyłają piosenkę, ale w sumie równie dobrze mogliby zostać w domu, no bo to nie wyjdzie z półfinału. Nie, to wyjdzie z półfinału i jestem o tym pewien i jestem przekonany, chyba że ona totalnie położy występ w Wiedniu, no to wtedy będziemy myśleć i będę korygował tę opinię, ale na dzisiaj ona wychodzi z półfinału i zajmuje naprawdę bardzo dobre miejsce w głosowaniu telewidzów w finale. A jak Tobie podoba się piosenka z Bułgarii na Eurowizję 2026? Jestem ciekawy, co sądzisz o tym utworze Bangaranga. Czy to Cię porwało, tak jak mnie? Daj koniecznie znać w komentarzu. Oceń ten utwór od 0 do 10 punktów i zostaw łapkę w górę, podbijcie tego filmu, jeżeli Ci się podoba ta reakcja. I co? Zostaw jeszcze subskrypcję, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy albo po prostu nie subskrybujesz jeszcze kanału Miechulec Eurowizja. A to by było na tyle. Widzimy się niebawem w kolejnych reakcjach, tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!